Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, witam Was na kanale Barwy Zdrowia, kanale poświęconym, kanale poświęconemu profilaktyce zdrowotnej, a w zasadzie promocji zdrowia, lepiej to brzmi, promocji zdrowia i to zdrowie nasze, ten ogląd cały trzeba rozpatrywać w wielu kontekstach. To nie jest tylko zwykłe jedzenie, to nie zwykłe leczenie, stosowanie jakichś zabiegów i tak dalej, bo życie toczy się, żyjemy, dopiero jak chorujemy, to idziemy do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz pytanie, dlaczego nas dopadają choroby, dlaczego nas dopadają infekcje? Te takie dziwne pojawiające się. Niektóre są stworzone celowo przez człowieka, a co, nie wiemy doskonale? Już kiedyś wojska mongolskie stosowały zarażanie epidemią dżumy, chociaż to na dwie strony mogło działać, ale w latach II wojny światowej też między innymi laboratoria bakteriologiczne generała Ishii w Mandżurii zajętej przez Japończyków. Tam była jednostka tak zwana 731 w Harbinie, tak prawdę mówiąc, i dokonywano przerażających doświadczeń z wąglikiem, z durem brzusznym, z cholerą i tak dalej, i tak dalej. Zarażano całe chińskie miasta, torturowano jeńców, wypróbowano na jeńcach i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc o tym, co robił doktor Mengele i tak dalej. Dzisiaj też się zdarzają doktorowie Mengele i generałowie Ishii i tak dalej, i tak dalej. Więc nie będę już tego tematu ciągnął. Natomiast posłuchajcie, więc zdrowie nasze, naszą kondycję trzeba rozpatrywać w bardzo szerokich kontekstach. Jednym z tych kontekstów, tych obszarów, które warto omawiać, poruszać całokształt pewnej wiedzy, to są po prostu pola magnetyczne, a więc człowiek i magnetyzm, człowiek i pola magnetyczne naszej planety Ziemi, ale również innych planet, innych ciał kosmicznych i pola wytwarzane destrukcyjne w tej chwili przez wszechobecną elektronikę, elektrotechnikę, cały ten przemysł, który został zaprojektowany, żeby nam się żyło łatwiej, owszem, ale czy pytanie, czy lepiej? Słuchajcie, chcę dzisiaj Wam przedstawić pewien trochę taki rys historyczny, skąd się wzięło to nasze zainteresowanie biomagnetyzmem, bo my jako ludzie jesteśmy istotami biomagnetycznymi. Wszystkie nasze procesy życiowe są sterowane, regulowane polami elektromagnetycznymi i to jest najważniejsza energia świata. Bez pól magnetycznych, elektromagnetycznych nie ma co myśleć nawet o życiu. Nikt nas tego nie uczył w szkołach, ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej, ani tym bardziej na studiach. Lekarze w ogromnej większości przypadków też niestety nie mają o tym zielonego pojęcia, ale też nie mają pojęcia o roli wody, o roli odżywiania. Mówię z pełną odpowiedzialnością, niestety nie mają pojęcia. Ja mówię o systemie, o pewnym takim całokształcie studiów medycznych, bo jeżeli zdarzy się jakiś lekarz, jeden na wiele przypadków, który naprawdę ma pojęcie, co po prostu chwała mu za to, ale to tylko świadczy o jego sercu, o jego mądrości życiowej, o tym, że chce się po prostu dokształcać i tak dalej, po prostu jest zainteresowany szerszym spektrum. Słuchajcie, za chwileczkę znowu jak zwykle, jak często to bywa, udostępnię ekran i słuchajcie, i w związku z tym przedstawię Wam jedną z moich prezentacji, prelekcji przygotowaną specjalnie na tą właśnie okazję. Pokaz slajdów od początku. Już jedziemy. A więc magnetyzm, a życie współczesnego człowieka. Jak to się ma do tego naszego życia, ten cały magnetyzm? Więc słuchajcie, po pierwsze, oczywiście tu będę się reklamował z góry, opisuję te wszystkie rzeczy w moich 4 podstawowych książkach, więc biomagnetyzm, część pierwsza, część druga, magnetostymulacja, magnetorelaksacja, suplementacja polami magnetycznymi. Te książki są na mojej stronie internetowej www.januszdabrowski.pl. Czasami zdarza się, że pojawia się spośród wielu bardzo życzliwych komentatorów ktoś mówi, no tak, był taki pan, dobra droga do reklamowania swoich książek.
komercja, zarabianie, o jak nie, to niedobre. Oczywiście, że reklamuję swoje książki, a czyje książki? Oczywiście mogę reklamować innych autorów, bardzo dobre książki, dlaczegoż by nie, ale w pierwszym rzędzie reklamuję to, co jest również niszowe, bo te tematy dotyczące biomagnetyzmu ciągle są niszowe. W Polsce przypuszczalnie ja jeden piszę na te tematy. Kiedyś napisał bardzo dobrą książkę profesor Aleksander Sieroń, który się zajmował magnetostymulacją, ale to była książka raczej dla studentów, dla lekarzy, taka mało troszeczkę strawna dla przeciętnego człowieka, ale mniejsza z tym. Informacja jest, wiecie, gdzie tego szukać. Słuchajcie, najpierw zacznijmy od motta pewnego. Wiadomo, że linie sił emitowanych przez jądro naszej planety tworzą potężne pole, w którego środku żyjemy. Z tego punktu widzenia nasze ciało jest tylko żywionym magnesem, który współgra harmonijnie z częstotliwościami, jakie wysyła nasza Ziemia, Słońce, Księżyc i cały kosmos. Poddane siłom kosmicznym czerpie ono, nasze ciało oczywiście, niezbędną energię do swego rozwoju. Stąd jest rzeczą normalną, że fale magnetyczne mogą nam pomagać w utrzymaniu równowagi sprawności naszego systemu obronnego pod warunkiem, że potrafimy oswoić owe rozprzestrzeniające się linie sił, które są wszechobecne, a jednocześnie niewidoczne i nieujarzmione. Jest to fragment książki Leczenie polem magnetycznym Tranqui, Pierre Laget, Jean-Michel Gilbert. I w związku z tym, słuchajcie, najpierw zacznijmy od takiego rysu historycznego, skąd się wziął to pojęcie magnetyzm i tak dalej. Otóż samo słowo magnetyzm pochodzi od terminu magnezja, nazwy południowo-wschodniego obszaru w Tesalii, w Grecji, obecnie to jest prefektura, gdzie w starożytności wydobywano tlenek żelaza, nazywany przez Greków magnetytem. Z kolei sama Magnezja zawdzięcza swoją nazwę prowincji Magnetes, zamieszkałej przez jedno ze starożytnych greckich plemion i które podobno wzięło udział w wojnie z Troją. Dziś nikt tak naprawdę nie wie, kiedy człowiek odkrył wpływ pola magnetycznego Ziemi na zdrowie. Tym niemniej medycyna chińska przeszło 2000 lat temu uznawała naturalne magnesy za ważne remedia w terapii regulacyjnej, a magnetoterapia była stosowana w praktyce leczniczej. Już około 1000 lat przed pierwszym opisem zastosowań akupunktury. Jeszcze a propos medycyny chińskiej, ajurwedy, medycyny koreańskiej, tybetańskiej, to są bardzo stare medycyny, liczące faktycznie po kilka tysięcy lat i my na Zachodzie, ucywilizowani, nie szanujemy tego. Co prawda od początku XX mniej więcej wieku, od końcówki XX wieku wielu naukowców, lekarzy zaczęło się tym interesować, ale ogromna większość jednak medyków traktuje to z góry. Po prostu, co to jest jakaś medycyna chińska, jakieś szarlatanerie i tak dalej, i tak dalej. Nasza zachodnia medycyna liczy około, słuchajcie, maksymalnie około 150 lat. Jest w powijakach. Oczywiście mamy ogromne osiągnięcia, bo mamy oczywiście technikę rozbudowaną, diagnostykę i tak dalej, farmakoterapię, ale odeszliśmy od natury wskutek tego bardzo daleko, wiadomo z jakich względów. Tak jak powiedziałem, starożytna medycyna Korei, indyjska Ayurveda oraz zaawansowane cywilizacje Ameryki Środkowej również wykorzystywały leczniczą moc magnetyzmu, na przykład Majowie, Aztekowie. O tym się po prostu nie mówi i traktuje się często jako rodzaj, no właśnie, szarlatanerii, prymitywizmu i tak dalej. Także, słuchajcie, w starożytnych kulturach Grecji, Egiptu, Rzymu również leczenie magnetytami, sztabkami magnesu należało do metod terapeutycznych. Już na przykład Arystoteles w III wieku przed naszą erą potwierdził istnienie terapeutycznych możliwości magnesu. Tytus Lucretius Carus, to był I wiek przed naszą erą, opisywał przyciągające i odpychające właściwości magnesu w dziele De Rerum Natura, o naturze wszechrzeczy. Plinius Starszy w I wieku naszej ery twierdził, że magnesy mogą leczyć. To nie było tylko takie widzimisię, bo jakiś tam starożytny tam po prostu palnął jakąś bzdurę. Oni obserwowali przyrodę.
Widzieli skutki, nie wiedzieli jak to działa, ale widzieli, obserwowali skutki po prostu działania. Galen w II wieku naszej ery wykorzystywał magnesy do likwidacji lub osłabienia bólu powodowanego różnymi rodzajami chorób. W Persji w X wieku naszej ery używano magnesy do usuwania skurczów mięśni, a więc szerokie zastosowania. Już w XIII wieku, w średniowieczu, ówczesny francuski, można powiedzieć uczony, trudno powiedzieć go nazwać naukowcem, ale wówczas to był naukowiec, Pierre Pellerin de Maricourt, czyli Petrus Peregrinus de Maricourt, prowadził eksperymenty dotyczące magnetyzmu i napisał, uwaga, w 1269 roku pierwsze nowożytne dzieło na ten temat, Epistola de Magnete. I teraz, słuchajcie, humbug, pozornie, współcześnie Europejska Unia Nauk o Ziemi przyznaje wybitnym, przepraszam, naukowcom za ich szczególne osiągnięcia w dziedzinie magnetyzmu odznaczenie Petrus Peregrinus Medal. A więc został człowiek uznany za kogoś, kto zrobił pierwszy, początkowo bardzo ważny krok. Tym bardziej trzeba poznać jego dzieło, to dla zainteresowanych. A więc jeżeli dzisiejsi naukowcy uznają jego postać, jego osiągnięcia, to o czymś to świadczy. W 1877 roku francuskie Królewskie Towarzystwo Medyczne zainicjowało pierwsze znaczące studia nad magnetoterapią. Dużą rolę w tym zakresie odegrał austriacki lekarz Franz Anton Mesmer. Twierdził, że oddziaływanie pola magnetycznego na ludzki organizm pobudza ukryte w prawej półkuli mózgowej pierwotne instynkty komunikacji telepatycznej, a jego metodą leczenia nerwic, wywoływania stanów hipnotycznych, pobudzania zdolności jasnowidzenia i telepatii nazwano mesmeryzmem. Oczywiście znowu można powiedzieć, że to była szarlataneria, nienaukowa i tak dalej, i tak dalej. Jak już nie mamy argumentów, to często tak to nazywamy. Dzisiaj, słuchajcie, kochani, wiadomo, że pole magnetyczne o odpowiednio dobranych parametrach powoduje samoregulację pracy komórek i wzrost ich aktywności. Wpływa na moc układu odpornościowego oraz przywraca homeostazę organizmu. Trzeba pamiętać, że na powierzchni komórki, na błonie komórkowej jest tak zwany potencjał elektryczny rzędu mierzalny. W przypadku zdrowych komórek 70 do 90 mV. Ja w jednej z audycji już o tym mówiłem. I wówczas komórka wygląda jak napięty balon, jak dobrze napompowana piłka. W miarę, jeżeli się zaczynają procesy destrukcyjne z różnych względów, to napięcie spadnie. Przy mniej więcej napięciu około 15-20 mV, to wiadomo, że to jest ciężka choroba nowotworowa. Nad już przy napięciu około 40 mV pojawiają się procesy nowotworzenia. To można badać i na tej podstawie również diagnozować, po prostu dokonywać diagnoz, co się dzieje z ciałem. Istnienie pola magnetycznego Ziemi jest więc, słuchajcie, podstawowym warunkiem przetrwania wszystkich form życia. Organizm ludzki, jak każdy zresztą inny, działa na zasadzie znakomicie skoordynowanej sieci pól elektromagnetycznych i wytwarzanych przez nie sił. I regulują, wcześniej, na samym początku mówiłem o tym, regulują one większość funkcji organizmu i wpływają na zachowanie stanu naturalnej równowagi, czyli homeostazy. Nasza Matka Ziemia jest oczywiście wielkim magnesem, a tryb życia pierwotnego człowieka powodował, że ciągle znajdował się on pod wpływem ziemskiego pola magnetycznego. Przede wszystkim chodził boso, spał na ziemi pokrytej zwierzęcymi skórami, na jakichś liściach, gałęziach i tak dalej, i tak dalej. Czy to oznacza, że ja namawiam do tego, żeby dzisiaj chodzić boso? A przydałoby się, bardzo się przydałoby, zwłaszcza po deszczu. Chodzi o uziemienie, chodzi o masowanie punktów akupresurowych na stopach. To jest bardzo ważne. Dzisiaj mieszkamy w blokach daleko oddzieleni od naturalnego pola ziemskiego, warstwami betonu, warstwami asfaltu.
wchodzimy cały czas w butach, mamusia, nie, nałóż buciki, bo stópki pokaleczysz i tak dalej. Wyjdź przed blok, wylej po prostu wiadro wody na trawę, niech to dziecko poszaleje po tym błocku troszeczkę, niech się pouziemia. No ale to tak na marginesie. Z czasem po prostu, słuchajcie, zatraciliśmy te naturalne instynkty i zakodowaną w nas wiedzę, nieświadomą dla nas wiedzę, że energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata. To są słowa Wernera Heisenberga, słynnego fizyka, noblisty. Ta magnetyczna energia ma zasadniczy wpływ między innymi na rodzaje cząstek elementarnych, także tych, które budują nasze ciała oraz wzajemne ich oddziaływania. To są protony, elektrony i nie tylko. Przecież energia ta działa na poziomie subatomowym, a przecież każda nasza komórka jest zbudowana z wielu atomów. I to, że ta magnetyczna energia ma zasadniczy wpływ na wszystkie cząstki, na wzajemne oddziaływania, wykazali laureaci Nagrody Nobla z 2008 roku Yoshiro Nambu, Makoto Kobayashi i Toshihide Masukawa. Można zatrzymać ten slajd, sprawdzić, czy ci laureaci Nagrody Nobla istnieją, czym się zajmowali i tak dalej, i tak dalej. No ale myślę, że na tyle mi ufacie, że nikt nie będzie zaglądał, dla samej ciekawości warto. Tymczasem, słuchajcie, no, rozwijająca się cywilizacja stopniowo pozbawiała nas życiodajnego działania ziemskiego pola magnetycznego. I tutaj posłużę się cytatami z Ulricha Warnke, to jest niemiecki biofizyk z Uniwersytetu w Saarbrücken w Niemczech. Ostatni wiek to skok i szok cywilizacyjny, który zmienił radykalnie naturalne środowisko człowieka. I teraz słowa profesora, weszliśmy w wiek wysokiej techniki, mając strukturę człowieka pierwotnego. Tak, ostatnie czasy, ostatnie 100 lat, ostatnie w zasadzie 80 lat, od lat 50. ubiegłego stulecia, to jest jakościowy skok w technice, zwłaszcza telekomunikacyjnej. I to przyspieszenie rozwoju technologicznego znacznie wyprzedziło zdolności adaptacyjne i samoregulacyjne organizmu. Więc wskutek tego człowiek coraz bardziej oddala się od pierwotnego stanu, zatracając jednocześnie ten zdrowy instynkt, który podpowiadał nam, co jest korzystne, a co nie jest dla jego zdrowia. Zwierzęta jeszcze do dzisiaj potrafią wyczuwać, gdzie krowy kładą się w odpowiednim miejscu. Koty również, psy również wybierają odpowiednie dla siebie miejsca. Człowiek nie. Człowiek nie czuje, bo człowiek liczy na rozum. Z ilu ludźmi już dyskutowałem. Czasami spotykam się z atakami na mnie, że racjonalizm musi być, nauka, rozum i tak dalej, i tak dalej. Rozum jest bardzo zawodny. Jedynie intuicja nasza jest niezawodna i trzeba słuchać intuicji, ale żeby trzeba słuchać, to trzeba ją słyszeć. Ale żeby trzeba ją słyszeć, to trzeba być troszeczkę pokornym w stosunku do matki natury i niekoniecznie dowierzać o temu, co tutaj między uszami się znajduje. Ta odległość 25 centymetrów między uszami nie zawsze nam dobrze podpowiada. Kochani, i znowu cytat. Obecnie niespotykany dotąd poziom ekspozycji pól magnetycznych, elektrycznych i elektromagnetycznych, mających źródło w wielu bezprzewodowych technologiach, no więc bezprzewodowa technologia, to wszystko, zwłaszcza ta ostatnia, słynna 5G, 5 grześków, ingeruje w naturalny system informacji i funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin. Konsekwencje tej ekspansji, które zostały już dawno przewidziane przez krytyków, nie mogą być dłużej ignorowane. Pszczoły i inne owady znikają, ptaki unikają pewnych miejsc i tracą orientację w innych. Ludzie cierpią z powodu zaburzeń czynnościowych i chorób. I o ile te ostatnie są dziedziczone, zostaną przekazane następnym pokoleniom. To jest cytat z jednej z książek profesora właśnie Ulricha Warnke.
I teraz posłuchajcie, tak to się niestety dzieje, że na przykład zwierzęta morskie, ale też ptaki, pszczoły mają trudności w nawigowaniu, dlatego że w mózgach ludzi również są tak zwane magnetosomy, mikroskopijne cząstki, wykryte jeszcze chyba w latach 70., jak dobrze pamiętam, ubiegłego stulecia przez amerykańskiego naukowca Josepha Kirschwinka. A więc mamy te magnetosomy, z tym, że zwierzęta mają bardziej to rozbudowane i można zadawać pytanie, dlaczego bociany, które latają, odlatują od nas z Polski, z innych krajów europejskich do tak zwanych ciepłych krajów, potrafią dokładnie wrócić do swojego gniazda. Tak samo gołębie i tak dalej, i tak dalej. Pszczoły do ula. Na jakiej podstawie? A na podstawie po prostu pól magnetycznych. Natomiast technologia pięciu grześków, słuchajcie, to jest bardzo zła wiadomość dla zwierząt i dla pszczół, a więc i dla nas po prostu ludzi. Mamy dzisiaj taką sytuację. Przecież jesteśmy atakowani cały czas przez zewnętrzne pola magnetyczne. Nie przez pola ziemskie, za chwileczkę jeszcze będę o tym mówił, tylko sztucznie generowane. Cały czas w sieci, w plątaninie tych pól. Więc zamknięte budownictwo betonowe, pokrywanie gruntów asfaltem, betonem, wytwarzanie sztucznych pól elektromagnetycznych przez nowoczesną elektrotechnikę, elektronikę, ma wyraźnie negatywny wpływ na tak zwany biomagnetyzm człowieka. Jesteśmy istotami biomagnetycznymi. Zwróćcie uwagę na to, że prąd przepływający liniami wysokiego napięcia powoduje powstawanie tak zwanego zjawiska koronowego. Zapytajcie jakichś elektryków, których znacie, czy i takie zjawisko koronowe istnieje. Na czym ono polega? Otóż polega ono na tym, że powstają wokół przewodnika, wokół tego przewodów pola magnetyczne, jonizujące otaczające powietrze w promieniu kilkuset metrów. Są ludzie, którzy podobno widzą taką aurę, poświatę wokół tych przewodów elektrycznych wysokiego napięcia. Mówią, że to jest szare. Kolor szary to są wibracje nowotworów. Znam osobiście, mam znajomych, którzy on i ona, małżeństwo, ciągle przez wiele lat chorowali. Byli na kompleksowym programie zdrowia, który ja robię. Ona wyszła, ta dziewczyna, ta kobieta, z wielu przypadłością, on również. Zachorowali nawet również na COVID, zarazili się od osoby, która była zarażona przez 3 dni, byli w jej towarzystwie, ale przeszli to dość łagodnie. Natomiast ta osoba nie żyje, ale co jeszcze? Nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego ciągle jednak mają problemy ze zdrowiem. I później w rozmowie okazało się, że w odległości 15 metrów od ich płotu, bo mieszkają w zwykłym domu, przebiega linia wysokiego napięcia. Wszystko, mówię, nie wiem, co macie zrobić, ale to jest po prostu szkodliwe. Bardzo szkodliwe, niestety. Więc takie linie to jest źródło dyskomfortu i wielu problemów zdrowotnych, w tym chorób zagrażających życiu. A proszę mi powiedzieć, który z medyków nie chce oskarżać tu uchowej Boże lekarzy, bo oni są tak niestety kształceni. To są paradygmaty, są takie klapy na oczach, że nie są w stanie wyjść i takie słowa na przykład jak moje, no to traktują, że jestem właśnie jakimś foliarzem, jakimś szarlatanem i tak dalej, i tak dalej. A to jest po prostu zwyczajna biofizyka, fizyka, która działa na układy biologiczne naszego organizmu. Nasze mieszkania, słuchajcie, to są elektromagnetyczne klatki z kratami stalowych zbrojeń i gęstą siecią przewodów elektrycznych w ścianach. I w jednym z poprzednich odcinków już mówiłem, że wskutek tego, że te pręty znajdują się w polu magnetycznym zewnętrznym, czyli naszej Ziemi, ale też pól sztucznie generowanych, wskutek tego indukują się w nich prądy elektryczne wywołujące z kolei powstawanie pól elektromagnetycznych. I to jest niekończący się, tak prawdę mówiąc, proces destrukcji. Oddziałuje na nas szereg urządzeń elektrycznych domowego użytku, bez których uważamy, że nie możemy się już dzisiaj obejść. No właśnie tak przynajmniej się nam wydaje, że nie możemy się bez nich obejść. Cały czas, nawet takie zabawki dziecięce, słuchajcie, ograniczajcie te zabawki.
te elektroniczne zabawki, jeżeli chodzi o dzieci, to są mikrofale elektromagnetyczne, które działają zwłaszcza silnie na mózgi tych dzieciaków. Zwykła komórka, gdzie są gierki, to jest cały czas przebywanie w polu magnetycznym. Tak prawdę mówiąc. I zwykła gierka, gdzieś coś tam się świeci, jakaś gra, jakaś zabaweczka elektroniczna, cały czas wytwarza pole elektromagnetyczne. Dziecko to trzyma w rękach i to jest naprawdę nieszczęście. Ogromna większość ludzi nie zdaje sobie kompletnie sprawy. W dodatku, jak rzadko mamy bezpośredni kontakt z Ziemią. Jak rzadko chodzimy boso po naturalnym podłożu. Przecież nie uziemiamy się. Mieszkamy i pracujemy oddzieleni warstwą betonu od ziemi, o czym mówiliśmy. Nawet wtedy, kiedy odpoczywamy przy basenie, to często nie leżymy na trawie bezpośrednio, lecz leżymy na jakiejś betonowej nawierzchni, na jakichś płytkach i tak dalej, i tak dalej. Więc pytanie, jak niewiele czasu spędzamy w naszym ogrodzie czy w lesie, aby skorzystać z naturalnego, ze zdrowotnego działania naturalnego pola magnetycznego, zwłaszcza las, przytulanie się do drzew, chodzenie właśnie boso w lesie, zwłaszcza po jakichś kałużach, brodzenie i tak dalej. Ja mówię, mając ma lat 70, pamiętam, jak byliśmy dziećmi, bawiliśmy się w kałużach na Kocich Łbach, bo akurat ulica, przy której było nasze podwórko, dom, no to były wybrukowane to kocimi łbami, nierównymi, tam się często zbierały po deszczu kałuże, bradziliśmy w tym błocku, to była wielka radość, ale to było również uziemianie, tak prawdę mówiąc. W dalekiej przeszłości człowiek był poddawany wpływom naturalnych pól magnetycznych o tak zwanym rozproszonym, niespójnym promieniowaniu i stanowiło to swoisty sposób dokarmiania naturalną energią elektryczną. Natomiast obecnie natężenie naturalnego pola ziemskiego systematycznie maleje. Gwałtownie zaś narastają destrukcyjne, sztucznie generowane przez cywilizację pola magnetyczne. I te pola mają promieniowanie skoncentrowane, spójne i tworzą w ten sposób smog elektromagnetyczny, który działa na nas 24 godziny na dobę. I ten poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego staje się na tyle niebezpieczny, globalnie niebezpieczny, że nawet Światowa Organizacja Zdrowia, co do której mam cały szereg wątpliwości, i po prostu negatywnych spostrzeżeń, wprowadziła w 1995 roku pojęcie globalne zanieczyszczenie elektromagnetyczne. Mówił zresztą o tych sprawach nieżyjący już ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak, który był absolutnym ekspertem w dziedzinie pól magnetycznych, absolutnym autorytetem. I smog elektromagnetyczny to jest niezwykle groźne zjawisko, które zakłóca wszelkie procesy życiowe i objawia się to początkowo bólami nieznanego pochodzenia. Jeżeli takie bóle się pojawiają, to oznacza, że następuje obniżenie energii życiowej, następuje upośledzenie tlenowe organizmu i rozregulowanie mechanizmów homeostazy, czyli równowagi życiowej. I z każdym rokiem to, słuchajcie, kochani, zagrożenie wzrasta. W rezultacie powstają choroby cywilizacyjne, chociaż oczywiście mają one inne dodatkowe po prostu przyczyny. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że za zerwane więzy z naturą, utratę zdrowego instynktu, płacimy zaburzeniami w funkcjonowaniu naszego organizmu, nerwicami, bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, napadami lęku, utratą witalności, chorobami nowotworowymi i przedwczesnym starzeniem. Tu chodzi o niewydłużanie życia, tylko niedopuszczanie do jego skracania. I tych chorób jest cała masa. A od razu powiem, że stres elektromagnetyczny, tak, dobrze, chciałem powiedzieć, stres elektromagnetyczny, któremu jest poddawany cały nasz organizm, jeszcze raz powtarzam, 24 godziny na dobę, jest dodatkowym czynnikiem silnie zakwaszającym organizm i zmniejszającym ilość tlenu w organizmie. I to jest właśnie klasyczny problem. I ten niedobór naturalnego pola magnetycznego w środowisku biologicznym prowadzi do zaburzeń procesów metabolicznych, co powoduje 90% wszystkich chorób. Jeszcze raz powtarzam,
ten syndrom braku naturalnego pola magnetycznego trzeba wiązać z zakwaszeniem organizmu, z niemożliwością oczyszczania organizmu z toksyn, z niemożliwością ustalania wysokiego poziomu utlenowania krwi, nie utlenienia, tylko nasycenia krwi tlenem. Dlatego tak istotna, słuchajcie, jest obecnie potrzeba zrozumienia wpływu magnetyzmu na organizmy żywe, zwłaszcza terapeutycznego działania wybranych pól elektromagnetycznych na nasz organizm, czyli zakresów, sposobów ich zastosowań. Zresztą na ten temat między innymi mówiliśmy w nagraniach, w wywiadach z panem Andrzejem Fiedorukiem. On akurat jest producentem tego znanego bardzo urządzenia, bardzo skutecznego MIM-2, ale są inne systemy, bardzo zaawansowane, bardzo technicznie zaawansowane, w rodzaju BEMER, w rodzaju Cloud i wiele innych, Biomak i tak dalej, i tak dalej. Jest tego cała masa w tej chwili na rynku. Kwestia jest tylko dobrania odpowiedniego urządzenia pod względem również finansowym. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że tradycyjna medycyna z pełnym szacunkiem dla jej osiągnięć, mimo jej postępów, niestety nie jest skuteczna w leczeniu wielu współczesnych chorób, przede wszystkim tak zwanych cywilizacyjnych. Generuje bardzo duże koszty, zwykle jest inwazyjna i wywołuje w organizmie wiele szkodliwych skutków ubocznych. Między innymi na ten temat wypowiadał się kiedyś właśnie pan Aleksander Sieroń. Zresztą mam jedną z audycji, chyba szczególne cytaty, już nie pamiętam w tej chwili, gdzie są właśnie cytaty naukowców, wielu lekarzy, właśnie między innymi profesora Sieronia na ten temat. Terapie z kolei magnetyczne stanowią zaś doskonałą alternatywę lub są uzupełnieniem typowych metod leczenia, bowiem dysponują dużym potencjałem nowatorskich, bardzo skutecznych i bezpiecznych po prostu rozwiązań. I już kończąc ten temat, a więc takie przybliżenie jeszcze dodatkowe spraw związanych z naszym biomagnetyzmem, na koniec cytat z książki Cykle Nieba, profesor Guy Lyon Playfair, profesor Scott Hill, biofizycy ze Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy popychani i przyciągani przez siły grawitacyjne ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego. Łapią nas bezustannie pajęczyny elektrycznych i magnetycznych pól wszystkich kształtów, rozmiarów, od olbrzymich międzyplanetarnych superpól do małych pól lokalnych. Dziwne, że żyjemy i to nie tylko na przekór tej całej energii ruchowi, lecz właśnie dzięki nim. Kochani, zatrzymuję udostępnienie, a więc następna porcja wiedzy, takie przybliżenie, że wszystko to, o czym my mówimy, między innymi w wywiadach z panem Andrzejem Fiedorukiem, to nie jest nasz jakiś wymysł, to nie jest wymysł ostatnich 10, 20 czy 40 lat. Już dawno starożytni o tym wiedzieli, nie wiedzieli, jak to działa, a dzisiaj też wiele rzeczy my nie wiemy, jak to działa. A jak nie wiemy, jak to działa, zazwyczaj, to nie uznajemy, że to nie istnieje, albo to jest nienaukowe. I tu cały szereg takich argumentów, w cudzysłowie, wielu tych tak zwanych mądrych naukowców podaje. To w świecie nie istnieje. Jak nie istnieje, to nawet nie ma o czym mówić. Fakty są takie, jakie są, no to gorzej do faktów w takim razie. Słuchajcie, w 2017 roku, tak na zakończenie, może zrobię zresztą specjalną audycję na ten temat, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie. Byłem w Cedzynie na 9. świętokrzyskich spotkaniach reumatologicznych. Jako jedyny nie lekarz byłem tam zaproszony z prelekcjami i między innymi pan, który lekarz, doktor nauk medycznych, były szef Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii właśnie w Końskich, i który organizował to sympozjum w Cedzynie, przeczytał moje książki na temat biomagnetyzm, przeczytał jeden z moich artykułów zamieszczonych w Nexusie i po prostu powiedział: Janusz, ty musisz zrobić temat
terapię polami magnetycznymi, przyszłością medycyny. Tłumaczyłem, że to nie ma sensu, bo o, ci lekarze, bo to tylko sami lekarze sympozjum lekarskie były, tego nie kupią. Wiedziałem, co mówiłem wtedy, kiedy zrobiłem tą prelekcję. Od razu zaatakował mnie jeden, potem się okazało pan profesor, specjalista od mikrobioty jelitowej. Od razu zaczął z grubej rury z przeproszeniem. Panie inżynierze, to była oczywiście obelga w moją stronę skierowana, bo jak ja śmiałem jako inżynier wypowiadać się na tematy medyczne i tak dalej. No i zaczął mówić, że jego znajomi biofizycy, którzy usiłowali czytać profesora Sedlaka, mówią, że to jest jakiś miszmasz. W ogóle to, co pisał w Sedlak, to się kupy, przepraszam za wyrażenie, kupy nie trzyma, że nie jest to zrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. W jednej z audycji chyba też mówiłem o tym takim przypadku, więc ponieważ ja na język nie choruję i uważam, że moich kwiatków na mojej łące żaden, żaden czworonożny nie będzie deptał, no więc odpaliłem, skończyło się e, małą awanturką, bo jego godność została naruszona, jakby moja nie została naruszona, i tak dalej. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo to świadczy o tym, jak wielu naprawdę całkiem dobrych specjalistów w swojej dziedzinie, bo on w swojej dziedzinie może być specjalistą, zamyka się w swojej wiedzy, w swojej wiedzy, jak w wieży z kości słoniowej, gdzie on jest tam wysoko, wysoko na czubku i on nawet nie wie, co na dole się dzieje, jak ludzie normalnie funkcjonują. Nie jest kompletnie otwarty na inne rodzaje wiedzy, na inne obszary, inne dziedziny, które trzeba brać pod uwagę, bo człowiek nie jest tylko istotą biologiczną, nie jest tylko istotą chemiczną, nie jest tylko istotą mechaniczną, bo tu mamy dźwignię, tu się coś porusza, a więc w sensie mechanicznym można to rozpatrywać. Jesteśmy czymś więcej. Jesteśmy istotą biochemiczną, elektro, coś tam jeszcze można dodać, bioelektroniczną, biomagnetyczną, szeroko, po prostu trzeba naprawdę szeroko to rozumieć, traktować człowieka z jego uczuciami, z jego umysłem, z jego duchem, duszą, z tym wszystkim, czym jest, z naszą szlachetnością i z naszą, e, no, z naszymi innymi takimi przywar,ami niedobrymi, że tak powiem, cechami innymi. No tacy jesteśmy. Ze wszystkim to trzeba traktować. Słuchajcie, bo przedłużam troszeczkę. Dziękuję znowu, żeście wysłuchali. Dziękuję, żeście byli. Prośba jak zawsze o lajki, o suby, o komentarze. To mnie też buduje, to jest mi potrzebne, bo ja wówczas widzę sens też pracy. I niezależnie co prawda od tego, czy jaki jest, czy mnie czasami jakiś komentarz taki niezbyt ciekawy się zdarza, to ja robię swoje, dlatego że uważam, że tą wiedzę należy po prostu przedstawiać, bo to jest wiedza ulotna, bardzo niszowa, na którą, gdzie w mediach głównego nurtu praktycznie się o tym nie mówi. Są różnego rodzaju, w dodatku jak się mówi, to są zafałszowania, kompletne niezrozumienia. No a tu chodzi o to, żeby podawać wam dobrą wiedzę. Tak uważam, że podaję dobrą wiedzę. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Trzymajcie się do następnego spotkania. Już kończymy, a więc wstrzymujemy nagrywanie. Papatki, najlepszych dni dla was. Pa, pa.